Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na nową serię na moim kanale, jaką są petardziątka. No czyż ta nazwa nie jest cudowna? Brakowało mi na moim kanale takiej przestrzeni, w której mogłabym się dzielić z Wami moimi takimi odkryciami, ulubieńcami, głównie kosmetycznymi, ale nie tylko. I pomyślałam sobie, kiedy nagrywałam w ubiegłym roku prezentownik, kiedy nagrywałam taki haul urodzinowy, co dostałam na urodziny, to właśnie stwierdziłam, kurczę, no to były takie fajne odcinki i tak mi brakuje właśnie takiego miejsca. Nie mogłabym Wam pokazać moje ulubione kosmetyki, nowości, które testowałam i które są faktycznie warte uwagi, ale nie tylko, bo w petardziątkach będą mogły pojawiać się jakieś książki, może serial, może jakiś przepis, może film, może jakaś muzyka, przeróżne rzeczy, co tylko po prostu mnie zachwyci. Także słuchajcie, zapraszam Was na pierwszy odcinek petardziątek. Jeżeli lubicie polecenia, zostawcie mi kciuka do góry i lecimy. Zacznijmy może kosmetycznie od bronzerów, które w ostatnim czasie bardzo mnie zachwyciły i nie mogę się od nich odkleić. Są to bronzery Creamy Bronzer od Han w odcieniu Cool i Happy. Pamiętacie, że miałam te bronzery ostatnio w kosmetyczce miesiąca, wcześniej też je testowałam i powiem Wam, że za każdym razem jak ich używam, to mam super przyjemność z ich używania. To są bronzery o takiej kremowej formule, które trzeba wycisnąć i nałożyć jakimś pędzelkiem bądź gąbeczką. Ale formuła jest faktycznie kremowa, natomiast podczas rozcierania ona robi się właśnie jakby taka delikatnie żelowa, półtransparentna, przez co cudownie się blenduje, nie ma żadnych plam, żadnych smug, problemów, że jest za intensywnie. Po prostu do takiego codziennego makijażu i dziennego i wieczorowego są cudowne te formuły. Dodatkowo ślicznie pachną, mają taki kakaowy, jakiś taki zapach, no taki deserkowy, jakiegoś budyniu czekoladowego albo czegoś w tym stylu. Może forma tubki nie jest dla każdego super wygodna, no bo trzeba to gdzieś wycisnąć, natomiast to jak się to rozciera, jak się to rozkłada i jak się utrzymuje, są fantastyczne, jest po prostu pierwsze petardziątko. Koniecznie musi pojawić się tutaj spray do dezynfekcji i mycia pędzli z Bangor Head i ja faktycznie używam go czasami do mycia pędzli, takiego wstępnego, bo ja muszę umyć wodą, inaczej pędzel nie jest umyty. Natomiast wiecie, są takie pędzle, które po prostu ciężko myje się wodą i mydłem. Na przykład takie delikatne, drobne pędzelki do eyelinera, pędzelki skośne, pędzelki po na przykład jakichś błyszczykach czy szminkach, które są mocno woskowe, tłuste i tak wiecie, w tym mydle ciężko się po prostu je myje. Ten spray po prostu cudownie, bezwysiłkowo doczyszcza właśnie te takie trudne zabrudzenie, jeżeli chodzi o pędzle, czy jakieś zastygnięte od eyelinera, wiecie, coś pięknego. Natomiast to nie jest jedyny cel, w jakim go używam, bo ten spray przecudownie doczyszcza Wam kosmetyki, jeżeli macie zabrudzoną paletkę cieni, czy jakiś podkład, czy inne kosmetyki, cudownie można doczyścić sobie wszystko, żeby odświeżyć Wasze kosmetyki, odświeżyć Wasze paletki, żeby doczyścić i przy okazji zdezynfekować Wasze kosmetyki. Natomiast ja uwielbiam go również do doczyszczania sobie różnych powierzchni. Na przykład, kiedy używam takich podkładek, blaszek, na które wykładam kosmetyki, czasami one zastygają, te produkty i ciężko jest je doczyścić. No wodą i mydłem to w ogóle nie ma sensu. Zwykłym takim sprayem do dezynfekcji typu alkohol izopropylowy, to też czasami tak się nie chce za dobrze rozpuścić. To bez najmniejszego problemu. Ponadto biureczko, kiedy coś tutaj się osypie, wyleje i tak dalej. Czasami jakieś półeczki paluchami dotknę sobie tych szufladek, to bez problemu tym wszystko się pięknie domywa. Czyli wszystkie takie kosmetyczne zabrudzenia, niekoniecznie na pędzlach, ale na kosmetykach, na różnych powierzchniach zmywają się genialnie. Uważam, że bardzo warto zamówić sobie z Bangor Head ten konkretny preparat. I on jeszcze fajnie pachnie, bo jest oczywiście taki alkoholowy zapach, ale mi się też kojarzy troszkę z takimi podgniłymi mirabelkami. No ma coś takiego ciekawego w sobie ten zapach, także bardzo Wam polecam. Bardzo randomowa rzecz, jaką są puszki. Słuchajcie, wczoraj usiadłam i zaczęłam swoje puszki cerować, bo tutaj ile ich jest? 5. 4 z 5, które są tutaj, musiałam zacerować, bo pojawiały się jakieś dziurki. Na przykład tutaj widać, nie miałam nici w odpowiednim kolorze, więc jest troszeczkę tutaj tak widoczne, ale
tutaj mi się rozpruło, tutaj musiałam zszyć, ten musiałam zszyć, tutaj całe to serduszko musiałam zszyć i to są puszki z Glam Shopu, to jest puszek z Vibo. Te z Glam Shopu mam już dosyć długo, natomiast ten z Vibo jest całkiem nowy, a już potrzebował ode mnie zszywania. Kurczę, dlaczego wszystkie puszki muszę zszywać? Ale przypomniałam sobie, że mam jeden, który mam od wielu lat i nie wiem dokładnie ile, z 8 lat, tak mi się wydaje. I ani razu nie musiałam go cerować. I jest to puszek z LH Cosmetics. I ja wiem, że to jest taka randomowa sprawa, bo oczywiście można sobie to zaszyć i tyle. Są osoby na tej ziemi, które lubią mieć jedną i porządną rzecz, która nie będzie się rozwalała, nie będzie się pruła, nie trzeba będzie cerować i tak dalej. I dla takich osób polecam właśnie puszek z LH Cosmetics. Tutaj już mi się napis zdarł, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest LH Cosmetics i co więcej, on jest zaprojektowany w taki sposób, że możecie wyjąć sobie, tutaj jest taka dziurka, możecie wyciągnąć sobie tą gąbeczkę i po prostu uprać w pralce sam ten materiał. Geniusz. Geniusz. Fantastyczny puszek, który w ogóle uwielbiam za ten kształt, za wielkość, bo tą szerszą stroną możecie wypudrować sobie całą twarz, czoło, policzki, a tym końcóweczkiem okolice pod okiem, przy nosku, przy ustach, tam gdzie potrzebujecie bardziej detalicznych poprawek. Także fantastyczny puszek, który mam od lat i uważam, że jest najlepszy z tych, które mam. Po prostu jest godny polecenia, chociażby właśnie za trwałość i wytrzymałość. Chciałam Wam polecić również dwie książki, które mnie w ostatnim czasie zachwyciły z tego, co czytałam. Pierwszą książką, która w ogóle jest taka niepozorna i tak nie wygląda w ogóle, Siostra Zygmunta Freuda. Ja kupiłam tą książkę, kiedy czekaliśmy z mężem któregoś razu na seans i poszliśmy po prostu do księgarni i tak po prostu pooglądać, bo jeszcze mieliśmy chwilę do seansu. I zobaczyłam półkę, gdzie były wszystkie książki za 9,90. No i mówię, no to coś sobie na pewno tam znajdę. No i zobaczyłam właśnie tytuł Siostra Zygmunta Freuda. Zygmunta Freuda znam, bo czytam dużo książek o psychiatrii, o psychoanalizie, historii w ogóle tego tematu, medycyny, że tak powiem, więc gdzieś tam te nazwisko Freuda mi się przeplatało, a kojarzyłam, że w ogóle siostra Zygmunta Freuda miała schizofrenię, ale się pomyliłam, gdzieś mi się po prostu, coś mi się pomyliło i pomyślałam właśnie, że może będzie o tych takich schizofrenicznych fazach tej siostry, ale nie. Natomiast jest to książka oparta na jakby prawdziwych wydarzeniach, prawdziwej historii, natomiast napisana bardzo, powiedziałabym, poetycko. O, tu jeszcze bilet do kina. Napisana przez Gocze Smilewskiego, macedońskiego prozaika, dramatopisarza i eseistę. Czuć w tej książce taką literackość. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu jest w tej książce nie przedstawione takie suche fakty, tylko te wszystkie metafory, te wszystkie porównania, te wszystkie opisy i przyrody, i różnych emocji. Jest w niej coś takiego przyjemnego, że ona sama w sobie jest smutna, no bo ta siostra Zygmunta Freuda przeszła naprawdę wiele smutku po prostu w swoim życiu, jakiegoś odtrącenia, ale z drugiej strony można się troszeczkę tak literacko pozachwycać właśnie tymi porównaniami, metaforami i tak dalej. Ostatni rozdział, nie chciałabym Wam spoilerować, ale jest napisany bez znaków interpunkcyjnych i to uważam, że też ma swój cel w tej kwestii, w jakiej było to napisane, bo to też oddaje, jest pewna symbolika w tym. Także jak lubicie po prostu taką ładną literaturę piękną, to naprawdę fajnie mi się tą książkę czytało. Bardzo Wam polecam. Bardzo Wam polecam. I druga książka, którą już mogliście zobaczyć na moim kanale, jest to Kameliowy sklep papierniczy, Oto Ogawa, japońska autorka. Przeczytałam tą książkę i powiem Wam, że to jest jak ciepły kocyczek, jak ciepła herbatka w zimowy wieczór. To się czyta tak przyjemnie. Co jest niesamowite w tej książce, to to, że tutaj praktycznie nic się nie dzieje. Tutaj nie ma jakiejś wartkiej akcji, nie ma jakiegoś niesamowitego zwrotu wydarzeń, nie możemy przewidzieć, co się dzieje z autorem i tak dalej. Nie. To jest po prostu takie spokojne życie w niewielkiej japońskiej wiosce. Dziewczyna, która ma sklep papierniczy i opowiada trochę o swoim zawodzie, o tym, jak pisze listy, o tym, co jej się wydarzyło. Takie naprawdę takie spokojne życie i są jakieś
jakieś przygody, ale właśnie takie bardzo naturalne, takie, które mogłyby się przydarzyć każdemu z nas. Więc jest to bardzo spokojna książka, ale taka spostrzegawcza. Bardzo przyjemnie się tą książkę czyta. Mimo że naprawdę niewiele się w niej dzieje, to jest ona takim ukojeniem, po prostu odpoczywałam przy tej książce. Więc jak lubicie tego typu literaturę, coś może innego, coś nowego, bardzo fajna, relaksująca książka. Wróćmy do makijażu. Cudowne róże z Glam Shopu. Cudowna formuła, cudowna pigmentacja, urocze opakowanie, czyli walentynkowe róże z Glam Shopu. Dzisiaj nałożyłam sobie ten chłodniejszy odcień. Poczekajcie, który to był? Czy to było Zauroczenie? Nie, to było Zakochanie. Ten cukierkowy dzisiaj mam na policzkach, wygląda przecudnie. Uwielbiam tą formułę, dobrze napigmentowaną, ale taką nieprzesadzoną, że to nie jest tak, że zrobi nam plamy na policzkach. Pięknie się rozciera, bez najmniejszego problemu, robi dosłownie efekt takiego airbrusha. I to, jak ono się rozciera, jest po prostu cudowny efekt na policzkach. Przecudowny. Dodatkowo wykończenie mega, mega przyjemne, bo jest matowe, ale jednak z taką delikatną nuteczką satyny w sobie, więc ten policzek nie jest taki płaski, ale też nie jest błyszczący, rozświetlony, tylko taki bardzo subtelnie satynowy. To wykończenie, ta formuła są cudowne, te róże i dodatkowo te kolory, które są też takie troszkę mniej spotykane, co mnie przyciąga jeszcze bardziej. Tutaj jest odcień Zauroczenie, taki pomarańczkowo-brzoskwiniowy, na policzkach wygląda po prostu jak pocałunek słońca. No i przecudowny romans, cudowne róże. Ostatnio nie mogę się od nich odkleić, chociaż staram się używać głównie kosmetyków z Project Pen, albo to co mam w kosmetyczce miesiąca, ale po te sięgam regularnie. Mimo swoich kolorów i mimo pigmentacji uważam, że jest taka mistake proof. Każdy sobie poradzi z aplikacją tych róży. Bardzo, bardzo fajne. Polecam. Nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć również tego rozświetlacza. Ja wiem, że ja o nim dzwonię po prostu z każdej strony i powtarzam się już po raz setny, ale faktycznie jestem nim... O, coś mi się tutaj osypało. Jestem nim po prostu zachwycona. Rozświetlacze od dawna nie robiły na mnie większego wrażenia, nawet wręcz miałam taką fazę, że w ogóle nie miałam ochoty rozświetlaczy aplikować na swoją twarz. Natomiast kiedy pojawił się ten, to miłość do rozświetlaczy mi wróciła. No on wygląda tak pięknie się wtapia w ten policzek. Kwestia jest taka, da się tą intensywność budować, więc można nałożyć go delikatnie, można nałożyć go mocno. On ma praktycznie całkowicie transparentną bazę, więc pięknie wtapia się w nasz makijaż. I ja dzisiaj mam całą twarz przypudrowaną, a mimo wszystko dał mi efekt takiej nawilżonej, troszkę mokrej skóry. Bardzo ładnie się zaaplikował bez efektu suchości, a jak nałoży się na taką jeszcze lekko nieprzypudrowaną buzię, to jest po prostu majstersztyk. Przecudowny rozświetlacz. Jeżeli szukacie tego jedynego, żeby mieć po prostu jeszcze piękną sztukę w swojej kosmetyczce, te rozświetlacze są fenomenalne. Dawno żaden mnie tak nie zachwycił jak ten. Jest po prostu piękny. Mam również kilka polecajek pielęgnacyjnych i pierwszą z rzeczy będzie żel do ciała. W życiu bym nie pomyślała, że żel myjący może mieć jakieś właściwości oprócz myjących. A okazuje się, że Basic Lab, wygładzający żel myjący przeciw niedoskonałościom, zadziałał u mnie fantastycznie. Ja może nie mam jakiegoś dużego problemu ze trądzikiem na ciele, ale od czasu do czasu pojawiają mi się delikatne krostki na ramionach, czasami tutaj u góry na plecach, zdarzają się na dekolcie i na udach. Natomiast nie są to takie krostki zapalne, na przykład na udach i nigdy nie wiedziałam, co to jest, czy to kwestia spillingowania, czy to jest rogowacenie okołomieszkowe, czy to są jakieś krostki. Nie mogłam sobie z tym poradzić, to się raz na jakiś czas pojawiało. Nie miałam kompletnie pojęcia skąd. I kiedy myję się tym żelem, to faktycznie widzę z dnia na dzień, że po prostu te krostki znikają. No po prostu znikają. Mam już drugie opakowanie, tutaj jeszcze gdzieś z tyle jest, ale mam już drugie opakowanie w zapasie, bo to po prostu działa. Jak macie jakieś krosteczki na ciele, na ramionach, na plecach, na dekolcie, na udach, na pupie, często też mamy, no to uważam, że można sobie wspomóc walkę z tym właśnie tego typu produktem, bo to faktycznie u mnie działa. Sama byłam w szoku, że w ogóle cokolwiek widać, no bo wiecie, to jest żel. Ile to jest na naszej skórze? No chwilę.
ale efekt jest. Ale efekt u mnie ewidentnie jest. Tak się prezentuje ten produkt. Jeżeli macie jakieś problemy właśnie skórne na ciele, to może właśnie coś takiego Wam się przyda. Jak już jesteśmy przy Basic Lab, mówiłam Wam ostatnio w denku o produkcie, który mnie zachwycił, czyli primer tonizujący do skóry ultra wrażliwej. Ten konkretny jest po prostu stworzony dla mojej skóry. Jeżeli macie skórę wrażliwą, łatwo czerwieniejącą się, łatwo czerwieniejącą, po prostu wrażliwą, nadreaktywną, takiej, która potrzebuje ukojenia, ale też wzmocnienia bariery hydrolipidowej, nawilżenia, ten tonik jest cudowny. Z tym, że ten konkretny, ma formę mleczka. On jest w sprayu i pozostałe wiem, że można pryskać bezpośrednio na twarz. Natomiast ten, widzicie, to jest takie delikatne mleczko i jest super przyjemne. On dosłownie u mnie daje takie odczucie na twarzy, jakbym nakładała serum. Czyli jest nawilżenie, jest ukojenie, jest takie przyjemne po prostu coś na twarzy. Dosłownie jak zamiennik serum, czyli mamy połączenie toniku, połączenie primera, czyli produktu, który wspomaga wchłanianie się też pozostałych kosmetyków, które nakładamy później, jak i serum, po prostu. On ma ceramidy, więc pewnie dlatego moja skóra uwielbia ceramidy i przypuszczam, że to jest powód, dla którego tak dobrze się z nim czuję. Petardziątko! To też widzieliście w ostatniej kosmetyczce miesiąca. Dzisiaj mam ten produkt tutaj w zewnętrznej części oka i użyłam sobie dzisiaj srebrnego. Są to brokaty Stars from the Stars, Dream World, Knick Knack, Makeup Glitter. To jest akurat 02 Bedtime Story dzisiaj. Tutaj sobie nałożyłam trochę takiego holograficznego cienia z Glam Shopu, a tutaj właśnie te drobinki i są po prostu cudowne te kosmetyki. Robią ogromne wrażenie, bo błyszczą się na maksa. Wystarczy po prostu paluchem posmarować oko i mamy przyklejony brokat, nie potrzeba dodatkowego kleju. I te drobinki mają różne kolory i różne kształty, przez co mega fajnie się wblendowują, da się to tak ładnie rozeczyć, rozproszyć, że wygląda po prostu przepięknie. Cudowne są. Wiem, że w wielu Rossmannach nie ma Stars from the Stars, bo tam piszecie mi w komentarzach i narzekacie, że u Was nie ma. Słuchajcie, można je zamówić też internetowo. Postaram się Wam wszystko, co tutaj dzisiaj mówię, Wam podlinkować na dole, także jak znajdę, to oczywiście Wam podlinkuję. Bardzo fajne, jeżeli lubicie błyskotki, jeżeli potrzebujecie może na jakieś specjalne okazje czegoś wyjątkowego, albo po prostu na co dzień kochacie błysk, to jest połączenie brokatu i folii w bardzo przystępnej formie użytkowej. Zakochałam się ostatnio w maskarze Maybelline Sky High w odcieniu bordowym. Ja dostałam tą maskarę od Wicki, która mi ją załatwiła z zagranicy, natomiast widziałam, że gdzieniegdzie jest ona dostępna, też Wam poszukam, postaram się podlinkować. Widziałam m.in. na Zalando, że jest do kupienia. Cudowna maskara. Sama Sky High dla mnie jest bardzo fajna, chociaż ja lubię bardziej pogrubiające maskary, tak ta mi odpowiadała z tego względu, że bardzo ładnie się utrzymywała, nie kruszyła, nie rozmazywała, nie odbijała, więc pod tym względem fantastycznie. A tutaj mamy przepiękny odcień. I to, co ten odcień wyróżnia, to, że w porównaniu na przykład do maskar jakichś różowych, pomarańczowych, niebieskich, zwykle mamy efekt trochę takiego rozjaśnienia rzęs. Więc one wyglądają fajnie, kolorowo, tak wiecie, na wiosnę ideolo, ale nie podkreślają spojrzenia tak jak maskara czarna. Tutaj mamy ciemny kolor, ale nie czarny, czyli będzie przepięknie podkreślał na przykład zielone tęczówki, będzie nam przyciemniał makijaż i przyciemniał rzęsy, że będziemy mieć efekt takiego podkreślonego ładnie spojrzenia, ale będziemy mieć dodatkowo ten element subtelnego koloru. Bardzo lubię właśnie maskary w ciemnych kolorach, jest ich mało, nie wiem dlaczego mało się ich produkuje. Chciałabym więcej właśnie takich ciemnych kolorów, które delikatnie podkreślają oko, ale dodają też kolorku. I ta jest cudowna. I wydawałoby się, że bordowy to jest taki, no wiecie, taki trochę krzykliwy, taki niespotykany, ale uwierzcie mi, nie ma się czego bać. Wygląda na rzęsach przepięknie i jeszcze podkreśli Wasz kolor tęczówki. A jak już jesteśmy przy oczach, to pokażę Wam jeszcze jeden produkt pielęgnacyjny, którym jestem zachwycona i jest to krem pod oczy z Glam Shopu. To jest tak dobry krem. On jest
absolutnie w mojej topce. Chciałam powiedzieć w top 3, ale to jest generalnie w top 1. Jakby aktualnie nie ma lepszego niż ten. Uwielbiam ten krem. Cudownie nawilża, cudownie koi okolice pod oczami i powieki. Można nakładać go właśnie pod oczy i na powieki. Tutaj w opisie jest bogaty krem pod oczy i na powieki. Natomiast on ma dosyć lekką formułę. Natomiast czuć podczas aplikacji, że jest właśnie taki bogaty. Uwielbiam tego typu formuły, że z jednej strony konsystencja jest delikatna i lekka, ale czuć podczas aplikacji, jak on się wchłania, że on jest taki treściwy. Bardzo lubię go po demakijażu, kiedy trochę przesadę z makijażem i czuję, że te oczy są troszkę podrażnione, to też na powieki fantastycznie się sprawdza. Nie szczypie, nie piecze w oczy, nic takiego nie zauważyłam. Bardzo, bardzo dobry krem. Naprawdę fenomenalny. Wydaje mi się, że jest jednym z tych hitowych produktów z pielęgnacji glam shopowej i absolutnie się temu nie dziwię, bo jest po prostu genialny. Jest moim ulubionym kremem pod oczy wszechczasów. Mam Wam do polecenia coś do sprzątania. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja mam taką duszę troszkę ekologiczną. Staram się szukać rozwiązań takich, wiecie, gdzie się będzie zużywało mniej plastiku albo mniej chemii i jak coś mi się sprawdza, to ja się po prostu przyklejam na amen. Uwielbiam. I ostatnio odkryłam cudowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie, wiecie, spreje do mycia powierzchni różnych, nie do mycia tam siebie czy czegoś, tylko do sprzątania, o po prostu. Balia. Tabletki do czyszczenia. Zobaczcie, mamy kartonowe opakowanko. W kartonowym opakowanku, jeszcze takim, wiecie, nie foliowanym, tylko takim po prostu surowym kartonie, mamy takie cudowne fioleczki i w tych fioleczkach są tabletki. I te tabletki rozpuszcza się w wodzie i tworzy nam się płyn do sprzątania. Czy to nie jest genialne? Ja kupiłam sobie od razu 2 opakowania. W każdej takiej fiolce jest 7 tabletek i jedna taka tabletka starczy na 250 ml płynu. I tutaj mamy pół litra, czyli tutaj wrzucamy na takie opakowanie 2 tabletki. Zalewamy wodą, czekamy aż się rozpuści z 10-15 minut, trochę potrząśniemy i mamy produkt do mycia. I do wycierania kurzu, do wycierania kuchni, łazienki. Ja myję nim wszystko i jakieś zabrudzenia i kurzyki, wszystko, ostatnio nawet buty. Kolejna sprawa to cena, bo jedno opakowanie takiego zielko to jest 17 zł. Tutaj za to zapłaciłam 21, czyli mamy praktycznie 3,5 opakowania za kilka złotych więcej niż jedno takie opakowanie. Więc cenowo po pierwsze się opłaca, po drugie działa, po trzecie jest eko. Uważam, że jest to fantastyczne rozwiązanie. Ja sobie, tak jak mówiłam, kupiłam od razu 2, żeby, wiecie, jak już płacę za przesyłkę, to żeby mieć zapas i to starczy mi na bardzo, bardzo długo. Bardzo proszę Balię, żeby zrobili więcej tego typu rzeczy. Ja poproszę w tej formie płyn do mycia naczyń, mydło do rąk, w ogóle po prostu wszystko, co się da, żeby było w formie takich tabletek, które się rozpuszcza w wodzie. No, dla mnie petarda. A jak już będziecie zamawiać sobie tą Balię, te tabletki, to kupcie sobie od razu pastę do czyszczenia z Bali. To jest po prostu genialne. Pachnie super intensywnie, kwaskowo-ziołowo i cudownie doczyszcza. Wannę, zlew, umywalkę, kran. Wszystkie trudne zabrudzenia cudownie, cudownie doczyszcza. Zostały mi już kosmetyki do ust i zaczniemy sobie od tintów z Glam Shopu. Miałam kiedyś, nadal mam, tint z Romant i wydawałoby się, że no to będzie po prostu szczyt. Szczytów, jeżeli chodzi o tinty, ale powiem Wam, że te są lepsze, po prostu. Ładniej, bardziej równomiernie tintują, jakoś taką mają przyjemniejszą formułę, one troszeczkę tak zastygają, zasychają na ustach, są naprawdę przepiękne, jeżeli chodzi o odcienie, o tą formułę, o zapach i o smak delikatnie słodkawy. Dla mnie przewyższają ten tint z Romant absolutnie i jeszcze można nakładać je na policzki. Tego jeszcze nie próbowałam, ale będę próbowała, natomiast sama formuła, działanie super, tylko nie sugerujcie się do końca tymi kolorami, które widzicie tutaj, bo one na ustach wychodzą troszeczkę inaczej, więc spójrzcie sobie na stronie, po prostu jak na ustach się prezentują dane kolory i taki sobie wybierzcie. Mój ostatni ulubieniec to jest ten jagodowy, dzisiaj go sobie nakładałam i one nie są bardzo mocne, w sensie nie dają takiego bardzo ciemnego efektu, co uważam, że tylko jest na ich plus, bo
dodaje takiej lekkości, w sensie takiej można używać ich na co dzień, a nie, że po prostu nałożycie i jest super intensywnie. Kolejna rzecz to konturówki, też już Wam pokazywałam te zestawienie. Zestaw Lip Contour Scriber, zestaw 5 brązowych konturówek. Wiecie, że ja kocham brązowe konturówki i w ogóle brązowe usta i zawsze mam problem ze znalezieniem jakichś fajnych kolorów. I tutaj mam po prostu wszystko, czego potrzebuję. Bo tutaj są brązy w przeróżnych odcieniach. Dzisiaj używałam tego, czyli Toffee. Przeróżne odcienie, jaśniejsze, ciemniejsze, cieplejsze, chłodniejsze, po prostu wszystko, czego potrzeba w temacie brązowych konturówek. I dodatkowo formuła bardzo przyjemna, bardzo ładnie się rysują, bardzo ładnie się rozcierają. Bardzo, bardzo przyjemne konturówki. Jeżeli lubicie brązowe makijaże ust, to jest po prostu zestaw must have. Tu jest wszystko, czego potrzebujecie. Ten walnut, cudowny, taki cieplutki, rudawy odcień. Uwielbiam Cocoa, który jest takim ciemnym, czekoladowym brązem, którego zawsze mi brakuje i właśnie tutaj on jest. No dzisiaj używałam Toffee, który jest właśnie wbrew pozorom nie jest takim super ciepłym, tylko takim neutralnym, fajnym, bezpiecznym brązem, delikatnie wpadającym w fiolet. No i mamy tutaj jeszcze nougat i cinnamon, których nie używałam jeszcze sobie zostawiłam je zamknięte, ale niemniej i formuła, i odcienie są po prostu cudowne. Chciałam Wam również polecić serial, który ostatnio mnie zachwycił, rzadko się to zdarza. Serial nazywa się The Chosen i jest to serial historia Jezusa tutaj na ziemi. I słuchajcie, ja jako osoba wierząca obejrzałam w swoim życiu całe mnóstwo filmów o tematyce chrześcijańskiej i o tematyce biblijnej. I wiecie, jak to jest? W takich filmach no największą wartością jest ta wartość duchowa, więc człowiek tak przymyka trochę oko na to, że powiedzmy scenariusz jest troszeczkę banalny, albo jest to nagrane tak średnio budżetowo, albo że te historie biblijne są tak odwzorowane 1 do 1, że nie ma takiej ładnej ciągłości akcji, że tak czegoś brakuje, żeby tak lepiej zrozumieć daną historię i tak dalej. Serial The Chosen to jest dla mnie game changer, jeżeli chodzi o tematykę chrześcijańską w ogóle. Po pierwsze, jest on cudownie odwzorowany, jeżeli chodzi o biblijność, czyli są jakieś wartości dodane, ale nigdy nie sprzeczne z tym, co mówi Biblia, bo może pamiętacie film Noe, który był w kinach, który w ogóle z Biblią wiecie, był tylko zainspirowany tym, co faktycznie było, a tam akcja to się w ogóle działa, jakiś kosmos. Tutaj wszystko jest zgodne z tym, co mówi Biblia, natomiast jest też troszeczkę takiej akcji dodanej. Na przykład mamy tam głównie historię tego, jak Jezus odnajdywał apostołów i ich przygarniał do siebie i ewangelizowali. No i były też takie poboczne historie właśnie tych apostołów, żeby lepiej ich zrozumieć, lepiej ich poznać. Są tam takie ludzkie historie, jakieś problemy, na przykład apostoł Mateusz, który był celnikiem. No to wiemy, z Biblii czytamy, że no był celnikiem, no i okej, no i tyle. Ale tutaj dzięki temu serialowi poznajemy jego problemy, że no był Żydem, ale był celnikiem, więc pobierał podatki od Żydów, pracował dla Rzymian, więc ludzie go nienawidzili, rodzice go nienawidzili, jakby wyrzekli się go i tak dalej, więc miał mnóstwo tego typu problemów. Możemy dzięki temu serialowi lepiej poznać tych ludzi, tak jakby. Może jest to, wiecie, trochę fikcyjne, ale mogło tak być, wiecie o co chodzi, że lepiej jest nam się wczuć w tą całą historię ewangelizacji chrześcijaństwa, życia Jezusa tutaj na ziemi, bo po prostu widzimy tych ludzi, widzimy ich życie na co dzień, widzimy ich emocje, widzimy ich problemy, takie jak my po prostu mamy. Widzimy, że ci apostołowie to nie są jakieś święte postacie, tylko to są normalni ludzie, którzy też mają problemy, też wątpią, też grzeszą i tak dalej. Więc no, pod tym kątem fantastycznie, że jest to taka wartość dodana, dzięki której po prostu lepiej się ten serial ogląda i lepiej rozumiemy tą akcję, te wszystkie powiązania przyczynowo-skutkowe i tak dalej. Więc fantastycznie się pod tym kątem ten serial ogląda. I kolejna sprawa, no to jest postać Jezusa. Pierwszy raz po prostu oglądając chrześcijański serial, film, uwierzyłam w postać Jezusa. Postać Jezusa, którą polubiłam, która jest po prostu sympatyczna, która nie jest w swoim zachowaniu taka święta, że aż niedostępna, tylko jest taka ludzka. On jest taki
taki sympatyczny, taki, że nawet czasami zażartuje i to jest takie właśnie dla mnie ludzkie i tak poczułam, że kurczę, fajny jest ten Jezus, że fajnie by było sobie z nim pogadać, nie? No, coś pięknego. Dodatkowo właśnie jakieś takie elementy delikatnego poczucia humoru, ale też i jakieś takie momenty wzruszające, no fantastyczny serial. Pierwszy taki dobry serial o tematyce chrześcijańskiej. My oglądaliśmy ten serial ściągając aplikację The Chosen i tam są wszystkie odcinki, aczkolwiek widziałam, że właśnie ostatnio na Netflixie pojawił się chyba pierwszy sezon. Także jeżeli chcecie zobaczyć, to może na Netflixie pierwszy, a jak nie, to polecam po prostu ściągnąć aplikację The Chosen i tam są wszystkie odcinki, tam są chyba 3 sezony, tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo polecam. Wróćmy do spraw przyziemnych. Zapach. Jestem po prostu zachwycona tym zapachem. Jest to Jan Barba Ayoku, ale woda toaletowa. Zachęcam Was do obejrzenia odcinka, w którym opowiadam Wam o wszystkich zapachach Jana Barby i to był jedyny, którego nie miałam. Marka wysłała mi, po prostu jestem zachwycona, wysłała mi ten zapach i jest on absolutnie zachwycający. Jak pamiętacie odcinek, mówiłam Wam, że Ayoku był takim zapachem bardzo mocno drzewno-dymno-żywicznym. Jest taki dosyć ciężki, raczej męski. Natomiast woda toaletowa Ayoku jest, powiedziałabym, znacznie lżejsza, że to jest zapach bardziej na co dzień, gdzie tamten wolałabym raczej używać na jakieś specjalne okazje niż na co dzień, czy na wyjście do sklepu. Tak ten ma w sobie więcej lekkości. Przede wszystkim wyróżnia go nuta taka cytrusowa na starcie, więc on jest znacznie lżejszy, taki świeży na początku, później faktycznie czuć tą typową charakterystykę zapachu Ayoku, czyli jakąś taką drzewność, dymność, duszność, lekką pikantność, ale te nuty cytrusowe bardzo, bardzo fajnie dodają takiej właśnie świeżości, lekkości temu zapachowi i przez to jest fantastyczny na co dzień. No jak widzicie, no troszeczkę już go zużyłam, bo jest po prostu cudowny. Ja kocham tego typu zapachy, a ta cytrusowa, tutaj dodatkowa, robi po prostu robotę. Zostały mi jeszcze 2 produkty do ust. Pierwszym są błyszczyki, które tak może przeszły troszkę bez echa. Są to te błyszczyki Lux z Glam Shopu. Mam tutaj na myśli konkretnie Viral i odcień Caro. I formuła bardzo przyjemna, ale same odcienie są po prostu genialne. Uwielbiam. Wiecie, że ja nie jestem nudziakowa. Wiecie, że ja na ustach to lubię czerwień, jakiś różyk, po prostu, żeby coś się po prostu działo, żeby było intensywnie. Tak te są po prostu genialne. Są przepięknie zbilansowane i przepięknie skomponowane. Viral jest chłodniejszy, ale nie jest zbyt trupi. Jest przepięknie zbalansowany, przepraszam. Więc bardzo, bardzo uniwersalny dla niemalże każdego. Uwielbiam właśnie z taką troszkę ciemniejszą konturówką. Wygląda obłędnie. Już gdzieś tam widzieliście na pewno na kanale, jak go używałam. Natomiast ten odcień Caro, który jest nieco cieplejszy, wydawało mi się, że właśnie będzie może taki mało uniwersalny, ale też wygląda przepięknie. Z konturówką jakąś taką neutralną, brązową, czy jakąś taką brudno-różową. Wygląda przepięknie. Ostatnio używałam go, jak robiłam test paletki Affect Day to Night i właśnie w tym chłodnym makijażu dziennym użyłam sobie troszeczkę tego błyszczyka na środek ust i uważam, że wyglądał przepięknie, bo on jest cieplejszy, ale on nie idzie w taki pomarańcz, tylko on idzie bardziej w brzoskwinie i przez to jest po prostu też znacznie bardziej uniwersalny. Oba kolory uwielbiam, oba kolory używam i jestem po prostu zachwycona moją nową, nudową stroną życia. Bardzo polecam, bo o tych błyszczykach nie mówi się zbyt dużo, a są naprawdę, naprawdę przepiękne. No i oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj innych błyszczyków, jakim są Hydroboost z Hean. Dzisiaj użyłam sobie na wierzch odcienia Venus, natomiast wszystkie są przecudowne. Uwielbiam tą formułę, która jest przyjemna, nawilżająca. Od razu podczas aplikacji już czujemy, jak on pięknie tak osiada na ustach i fajnie łagodzi i nawilża. Formuła przyjemna, treściwa, ale nie klejąca, nie lepka, nie ciągnąca się. No i przepiękne, bardzo fajnie przemyślane odcienie. Han, jeżeli chodzi o odcienie, jak zwykle wymiata, zawsze są fantastyczne. Nigdy nie są jakieś takie skrajnie przesadnie zimne albo skrajnie przesadnie ciepłe, że nikomu nie pasują. Generalnie te wszystkie mi pasują. Wszystkie. I cieplejsze, i chłodniejsze. Wszystkie.
Po prostu są cudowne. Petardziątko. No i moi drodzy, nagadałam się jak dzik, chociaż nie wiem, czy dziki są takie gadatliwe. Piszcie, co myślicie i jak wam się podobało. Zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!